Cześć Łukasz. Cześć, dobry wieczór. No właśnie, musimy sobie najpierw tę rozmowę określić w czasie, bo coś, co jest na YouTubie, to już zostaje tutaj na zawsze, ale musimy sobie powiedzieć, kiedy my przeprowadzamy ten wywiad. Ten wywiad przeprowadzamy na 2, na 3 dni przed Twoim ostatnim występem w reprezentacji Polski, więc po pierwsze mam nadzieję, że otworzysz się tutaj bardziej niż na pierwszej lepszej konferencji prasowej. Spróbuję. I że myślę, że w tym moim pierwszym razie rozpoczynamy drugi sezon. Mojego pierwszego razu rozpoczynamy od Ciebie, także miej świadomość. No dobrze. Rozumiem. Dobra, rozumiem. Zacznę tak. Czy Ty dobrze znosisz komplementy, czy dobrze w cudzysłowie łykasz pochwały, czy jesteś choć trochę próżny? Lubię je słyszeć, ale jakoś tak też, nie wiem, dziwnie to zabrzmi, ale staram się też od nich uciekać, żeby to nie było aż tak przesadzone, bo jakoś taką mam świadomość tego, że może nie do końca aż tak jest, jak ktoś z drugiej strony mnie ocenia, używając komplementów, tak więc takie mam trochę mieszane podejście do tego, jak ewentualnie ktoś mnie ocenia, nie wiem, czy jako osobę, czy jako bramkarza. Ja mam takie wrażenie, że od kilku dni wszyscy nie robią niczego innego, tylko chwalą Łukasza Fabiańskiego. Chcę Ci powiedzieć, że nawet... Coś innego. Tak, nie, wręcz przeciwnie. Znaczy, to Ty głównie tutaj, Ty będziesz mówił, nie ja. Natomiast chwalą Cię trochę tak, jakby Ci stawiali już pośmiertny nagrobek już w czasie przeszłym, wiesz? No, rozumiem. Nawet Robert Lewandowski na konferencji prasowej szybko wycofał się z czasu przeszłego na czas teraźniejszy. Tak zauważyłem. Żeby to nie było tak uważne. Ale powiem Ci coś o sobie, żeby dojść do Ciebie. Nawet po najlepszym swoim występie mam bardzo dużo wątpliwości co do siebie i też mam takie poczucie, że może to nie wszystko to, co mówią, to jest zasłużone. Jestem ciekawy, jak jest u Ciebie. Z takimi nawet boiskowymi występami. A czy ja... W moim przypadku jest tak, jeżeli mecz jest zakończony zwycięstwem, to jakby łatwiej jest mi w ogóle później analizować cały przebieg tego spotkania, nawet jeżeli ono było w moim wykonaniu bardzo dobre. Natomiast nie lubię czasami oglądać tych wybranych fragmentów z moją osobą w trakcie meczu, bo zawsze mam wrażenie, że coś mogłem zrobić inaczej. Już nie mówię, że inaczej, ale może i lepiej się ustawić, że można było podjąć może i troszkę lepszą decyzję. Więc ja mam ogólnie w sobie coś takiego, że naprawdę rzadko mam taki moment spełnienia czy samozadowolenia po meczach. Cały czas mam wrażenie, że już wiele osób mi na to zwróciło uwagę, że jestem wobec siebie bardzo mocno krytyczny. I nie wiem, czy może przez to też tak jakby dalej mnie to wszystko kręci i napędza, ale rzadko mam właśnie takie momenty, żeby tak móc powiedzieć, że kurczę, byłem bezbłędny, czy zagrałem naprawdę świetny mecz. Jakoś zawsze, tak jak na początku mówię, zawsze łatwiej mi było wszystko tak odbierać, analizować, jak wygrywaliśmy spotkanie. Wtedy miałem takie poczucie, że jest fajnie. No to zostańmy przy tej cesze, bo wiem, że ją masz, dlatego ja Ci też powiedziałem, bo tutaj akurat jesteśmy podobni pod tym względem. Czy to dobrze być takim, bo to jest perfekcjonizm, szeroko rozumiany perfekcjonizm, to o czym mówisz, czyli bardzo ciężko Ci jest siebie zadowolić. Pewnie z jednej strony pozwala Ci to każdego dnia wyjść na trening i każdy kolejny mecz zagrać na pełnym, nie na rutynie. No dokładnie. Ale czy to czasem Cię gdzieś nie męczy. zżera? Nie męczy? Żera czy nie, ale męczy. Także, że czasami naprawdę jestem w stanie sobie zadać to pytanie, po co Ci to? Czemu cały czas musisz jakoś tak przesadnie to wszystko analizować? Ja już też nawet o tej analizie to już nie mówię też i o meczach,
nie ma jakiejś takiej mojej relacji z trenerem, jak on ewentualnie odbierze moją postawę. Takie mam momenty naprawdę, szczególnie po takich meczach, gdzie, w sumie teraz, gdzie przegrywamy, gdzie potrafię naprawdę wszystko rozkładać na czynniki pierwsze i takie mam wrażenie, że gdzieś tam wszystkie oczy, może nie wszystkie, ale gro osób będzie patrzyło właśnie na moją postawę, czy ja mogę zrobić lepiej, więcej i właśnie mam ten moment tego, że że przez parę dni naprawdę potrafię to męczyć w swojej głowie i jestem taki trochę jakby poza światem i łatwo zresztą to nawet zauważyć w jakichś takich moich relacjach międzyludzkich, gdzie widać to ewidentnie, że jestem gdzieś taki zawieszony, a to zawieszenie właśnie wynika z tego, że muszę cały czas myśleć o czymś, co się ewentualnie wydarzyło w poprzednim spotkaniu. I z wiekiem to nie minęło? No właśnie nie. Właśnie ja miałem wrażenie, to się trochę uspokoiło, bo myślę, że za czasów Arsenalu dłużej to trawiłem wszystko i też miałem takie momenty, że powiedzmy na przykład następny mecz zaczynałem jeszcze z myślą, szczególnie tą negatywną z poprzedniego. Natomiast teraz jestem w stanie już jakby to opanować i przetrawić to powiedzmy, nie wiem, w 1 bądź 2 dni, ale na pewno już na następny mecz będę miał jakby takie w miarę racjonalne podejście. Czyli jesteś trochę jak, nie wiem, patrzysz na życie trochę jak oceny sędziów w skokach narciarskich. Odcinasz ocenę najwyższą i wycinasz tę najniższą. Nie jesteś ani tak dobry, jak o tobie mówią, ani tak zły, jak też czasami możesz pewnie o sobie gdzieś tam dokładnie, dokładnie. No myślę, że akurat, ale tego się nauczyłem, myślę, troszkę później. Tak, żeby móc to wszystko jakoś tak wybalansować i znaleźć taką rozsądną ocenę całej sytuacji. Hejt cię dotyka? Nie, przyznam szczerze, że nie. Nie wiem, z czego to wynika, ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi a propos tego hejtu, bo myślę, że mówiąc hejt obecnie, to mam wrażenie, że ten cały hejt chyba się odbywa tylko i wyłącznie w mediach społecznościowych. Nie wiem, czy bym go spotkał tak na porządku dziennym w takich normalnych czynnościach funkcjonowania, gdzieś bym poszedł fizycznie do sklepu czy cokolwiek, to jestem w stanie się założyć na 100%, że nie będzie takiej relacji a propos hejtu i ktoś mnie zwyzywa i tego typu spraw. Więc mam wrażenie, że to odbywa się tylko i wyłącznie na tych mediach społecznościowych, na co tak naprawdę za mocno nie zwracam uwagi i w sumie nigdy też na to nie zwracałem. Więc tak jestem akurat, może nie, że uodporniony, ale jakoś tak po prostu nigdy nie brałem tego pod uwagę, jakoś tak mi na tym nie zależało, żeby nawet brać to do siebie. Ma w ogóle dla ciebie znaczenie, co myślą, co mówią o tobie inni? Czy twoim najważniejszym arbitrem przypadkiem nie jest Łukasz Fabiański, który siedzi w środku? Nie. Akurat w tej kwestii to szczególnie te osoby, na których mi zależy, czy te osoby, które uważam, że są dla mnie jakby ważne, czy to w życiu prywatnym, czy to w życiu zawodowym, to ma to dla mnie znaczenie. Jak ja jestem postrzegany, jak odbierana jest moja praca, jak ja jestem odbierany jako osoba, to dla mnie to naprawdę ma bardzo duże znaczenie. Niedawno rozmawiałem z Jurkiem Dudkiem, mieliśmy bardzo długo... No widziałem szpagat. Mniej między innymi, tak. Więc jeśli masz ochotę... Nie ma szans, nie ma szans. Nie ma szans, bo nie zrobisz? Nie. Ja pełen szacunek dla Jurka. Ja byłem w szoku, jak zobaczyłem. Że jest tak wygimnastykowany. No masakra, ja nie mam szans. Ale okej, rozmawiając z Jurkiem, mówiliśmy o tym, jak w ogóle sobie radzić ze stresem, jak sobie radzić z hejtem po nieudanych interwencjach. Wasza pozycja boiskowa jest bardzo specyficzna, pozycja bramkarza, no bo mówmy się, wasze błędy widać bardziej niż jakikolwiek inny błąd. No to oglądają nas pewnie teraz młodzi ludzie. To co im powie Łukasz Fabiański? Jak sobie radzić z tymi trudnymi momentami w życiu, których pewnie jest tak samo dużo jak tych dobrych? Najlepiej najpierw ja tak zawsze robię, zasięgnąć opinii u osób, które się ceni, które się uważa się za
za osoby, które są, jakby znają się na temacie, tak? Więc ja bardzo lubię dyskutować z moim trenerem bramkarzy a propos tego typu sytuacji. To jest raz. I też jakby lubię to, że znaczy, to też zależy od osoby, ale jeżeli osoba ma takie dosyć chłodne podejście do sytuacji i właśnie nie oddaje się tym wszystkim negatywnym emocjom związanym właśnie z babolem. Więc ja lubię takie bardzo chłodne podejście do oceny sytuacji i takie merytoryczne, bardzo analityczne podejście do sprawy. To sobie bardzo cenię, rozmowy właśnie z trenerem bramkarzy. A drugie to, co uwielbiam, to jest to, żeby wyjść na trening i zacząć pracować. To jest dla mnie taka jakby najlepsza odskocznia i najszybsza w sumie, żeby móc wyjść na boisko i znowu zacząć pracować nad sobą, na to, żeby jakby zwracać uwagę na te elementy, w których są niedociągnięcia albo w których popełnia się błędy. Są też takie fajne sytuacje i to też w sumie ten mój obecny trener bramkarzy fajnie to ocenia, że są błędy i są błędy. Błędy mogą wynikać, dla niego gorszym jest błędem to, kiedy podejmujesz złe decyzje na boisku, bądź źle się ustawiasz, jeżeli nie czytasz gry ogólnie. To by było dla niego takim elementem, gdzie on by się już zaczął zastanawiać, że coś jest nie tak. Natomiast jeżeli zrobisz takiego babola, takiego wynikającego tylko i wyłącznie, nie wiem, to nawet nie jest, nie wiem, błąd techniczny, czy są takie sytuacje, gdzie coś się wydarzy no i się stanie. I on to odbiera jako po prostu taki wypadek przy pracy, nad którym nie będzie się za bardzo, nie wiem, roznosił i rozmawiał na ten temat przez dłuższy okres czasu, no bo uważa, że nie ma sensu, bo takie rzeczy dzieją się raz na x spotkań, tak więc w ten sposób, no myślę, że takie chłodne podejście do wszystkiego i ta praca, ja uwielbiam wyjść zaraz nawet i dzień po meczu na boisko i móc popracować. Czasami nawet i proszę trenera, żebyśmy zrobili ewentualnie, spróbowali otworzyć tą sytuację, tylko w tym jednym momencie treningu, żeby to sobie tam połapać i tyle. I tak się kończy z reguły. Czytałeś książkę o Robercie Enke? Nie. Ale wiesz, czego dotyczy? Chodziło o bramkarza, który się borykał z depresją. Wiesz, jeden z widzów w programie z Jurkiem Dudkiem zadał ciekawe pytanie, chciałbym ci je powtórzyć. Czy uważasz, że psycholog sportowy to powinien być dla bramkarza zwłaszcza, dla każdego bramkarza na świecie ktoś, to powinien być taki sam obowiązkowy wręcz trener, jak trener od przygotowania fizycznego, od przygotowania taktycznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej? Ja sądzę, że tak. Uważam, że ogólnie piłka nożna jest sportem zespołowym, natomiast nasza pozycja to jest, pamiętam od dzieciaka, miałem trenera, który mówił, że to jest po prostu sport indywidualny, mimo wszystko, pozycja bramkarza. I uważam, że w takich przypadkach, gdzie jest ogromna odpowiedzialność, gdzie tak jak wcześniej zauważyłeś, każdy minimalny błąd, to każdy go widzi, każdy go dostrzeże. Więc w przypadkach osób, które może mentalnie nie są na takim wysokim poziomie, jeżeli chodzi o odporność, o jakby później reagowanie właśnie na takowe błędy, to uważam, że praca z psychologiem jest jak najbardziej wskazana. Zresztą ja sam też z takiej pracy w swoim życiu korzystałem i pamiętam też taką rozmowę z osobą, która jakby pomagała mi znaleźć odpowiedniego psychologa, gdzie właśnie sugerowaliśmy się tym, żeby była to osoba, która pracowała głównie i wyłącznie ze sportowcami, którzy uprawiali sporty indywidualne, żeby to nie była osoba, która była związana z drużyną, tak to ujmę. Więc takiej osoby też szukaliśmy. Czy możesz mi powiedzieć coś więcej? Jaki jest efekt takiej rozmowy z takim psychologiem sportu? Czy to w
wprowadziło w twoje życie jakieś, nie wiem, rutynowe działania? Rutynowe nie, tylko to, co było dla mnie najfajniejsze w tym wszystkim, to to, że on mi bardzo to wszystko tak wyprościł, tak? Że to stało się dla mnie, jak ja wcześniej, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, gdzie ja coś trawię długo i analizuję tak on mi wręcz zasugerował, żeby to sobie wszystko tak wyprostował, że to nie jest tak, że ja muszę ciągle szukać czegoś takiego złotego środka i wszystko tak rozkładać na czynniki pierwsze. To głównie się dotyczyło takiego mojego zachowania na boisku, żebym po prostu to wszystko na spokojnie sobie tak uprościł do małych rzeczy, do pojedynczych rzeczy i tyle. I w sumie jak zacząłem to stosować, to mi to bardzo pomogło. I to był tylko taki jeden detal mówiący o tym, żeby po prostu, tobie już kiedyś to mówię, żeby być komunikatywny, tak? Mhm. Żeby po prostu zmienić się z tego takiego zawieszonego trochę człowieka, takiego myślącego ciągle, może i dostępnego, ale żeby mówić więcej, bo jak mówisz więcej, to myśli jest mniej tak naprawdę, a myśli czasami potrafią cię gdzieś zawieść w naprawdę takie ciemne miejsce, a jak się więcej mówi, więcej się człowiek otwiera, to i twoja osoba jest inaczej postrzegana i ty jakby, mam wrażenie, też zyskujesz takie poczucie może trochę takiej pewności większej. Więc to było fajne. I naprawdę jak ja byłem przygotowany na taką pracę, taką, wiesz, że się zagłębimy i w ogóle będziemy szukać, tak on mnie fajnie wyprostował i zasugerował te takie małe rzeczy, które mi bardzo pomogły. Siedzi dzisiaj duży 30-paroletni Łukasz Fabiański w szatni i pierwszego dnia w sezonie wchodzi do szatni mały Łukasz Fabiański, który przyjeżdża dopiero z Legii za granicę pierwszego dnia. I kogo ten duży Łukasz tam widzi w tym małym Łukaszu? Takiego przestraszonego. Mówimy o szatni Arsenalu? Niech to będzie szatnia Arsenalu. I Legii to samo, Legii było to samo. Nie, taki przestraszony, ze spuszczoną głową w dół, taki, wiesz, uciekający ze wzrokiem troszkę, to na pewno. Jak ktoś się zapyta, to ładnie odpowie, ale tak raczej, żeby sam od siebie, żeby zagadać, to wątpię. Wszyscy byli per pan? Myślę, że gro osób było per pan. Sądzę też, że moja pierwsza akcja na jakiekolwiek pytanie zadane mojej osobie, to najpierw był taki buraczek na twarzy, dopiero później takie próba odpowiedzi. No i tyle, ale myślę, że wtedy to się troszkę wszystko zmieniało, jak był moment wyjścia już na trening na boisko. To wtedy myślę, że można było poczuć jakąś taką energię od mojej osoby i widać jakąś taką radość, że to mi sprawia frajdę. Ale szatnia sama w sobie to były dla mnie zawsze takie, te pierwsze momenty były trudne. No. Była szydera z Fabiańskiego, kiedy był młody w szatni? Czy takie brali młodego, wiesz, wypuszczali cię, bo wiedzieli, że łykniesz jak pelikan? Artur mnie wypuścił, to zapamiętam do końca życia, jak on mnie wypuścił pierwszego dnia. Ale tak, żeby później ktoś na tym korzystał, to nie. Nie, no, musisz teraz opowiedzieć, jak cię wypuścił. Znaczy Artur, no pamiętam, że to była... No nie, wtedy trener był Jacek Zieliński i pamiętam, że to moje pierwsze wejście do szatni byłem ja i Paweł Kaczorowski w Legii. No i trener Jacek Zieliński nas przedstawił, no, że tutaj jest Paweł Kaczorowski, nowy zawodnik i nowy młody bramkarz Łukasz Fabiański. No i nas przedstawił, tak? No i myślę, że to powinno wystarczyć, a Artur gdzieś tam, no to niech się przedstawił. No to ja, wiesz, nie czekając ani sekundy, stałem i zacząłem mówić, że Łukasz Fabiański, lat 20, jestem ze Subic no i cała szatnia w beczkę, nie? Więc, no ale no mówię, no tak troszkę z mojego wychowania, myślę, to wynikało, jak rodzice, żeby ładnie się przedstawić, kulturalnie i tutaj, no więc i tak na tym ta wypucha polegała, ale dalej przyznam szczerze, że Artur już później jakoś tak mnie mocno aż nie ciągnął. Nie było jakichś takich większych sytuacji. Poza tym zawsze był taki bardzo w porządku do mojej osoby, więc no, tą sytuację na pewno zapamiętam. No. No i słuchaj, skoro już o Borucu mowa,
to też jest jeden z tych bramkarzy, z którymi rywalizowałeś w trakcie swojej kariery w reprezentacji Polski. Tak. Wiem, że pewnie to pytanie było ci już zadawane jeden, drugi, może czwarty raz, ale teraz, kiedy jesteś już jakby u kresu swojej reprezentacyjnej drogi, chciałbym cię jeszcze raz o to zapytać i chciałbym, byś mi odpowiedział szczerze, jak tylko się da. Czy mając w sobie bezczelność, taką dobrze rozumianą bezczelność, której pewnie nie masz, bo jesteś taki, jaki jesteś, wiemy o co chodzi. Że wchodzisz do szatni z drzwiami i futryną i nawet będąc powoływanym do reprezentacji Polski, nawet głośno artykułujesz i wypowiadasz tą myśl. Dobra, przyjeżdżam tutaj, ale ja tutaj jestem po to, żeby grać, a nie po to, żeby siedzieć na ławce rezerwowych. I teraz moje pytanie, to czy miałbyś więcej spotkań w kadrze? Wątpię. Nie, wątpię, żeby to było akurat miało jakiekolwiek znaczenie, jeżeli chodzi o liczbę rozegranych spotkań. Ja ogólnie jestem bardzo dumny z tego, ile spotkań rozegrałem i w jaki sposób pod względem mojego zachowania to się stało, tak? Czyli nigdy uważam, niezależnie od momentu, miejsca, jakby nie zmieniłem swoich zachowań i nie próbowałem w inny sposób starać się napierać na to, żeby grać. Ja jestem bardzo dumny z tego, jak to osiągnąłem, ile meczów rozegrałem właśnie w ten sposób, jaki to miało miejsce. Ani jednej takiej myśli, że... Nie. Nic. Nie, naprawdę, żeby... Zawsze być sobą. Nigdy w ogóle nie przeszło mi przez głowę, żeby teraz nagle stać się zupełnie inną osobą, która będzie jakaś, nie wiem, roszczeniowa i głośna i gdzieś tam w mediach będzie się mocno dopominało o takie sprawy. Nie, uważam, że byłoby to zupełnie zbędne. A jesteś, nazwijmy to tak, czy jesteś człowiekiem sukcesu, człowiekiem piłkarskiego sukcesu? Powiedziałbyś tak o sobie, patrząc w lustro? Znaczy, zależy, jak my patrzymy na sukces. To ty mi to zdefiniuj. Właśnie definicja tego sukcesu. Kurczę. Nie, ja się czuję człowiekiem może takim bardziej spełnionym, patrząc przez pryzmat reprezentacji. W sensie tego, że naprawdę przeżyłem wspaniałe chwile. Byłem reprezentantem Polski przez około 15 lat. Byłem uczestnikiem wielu tych wielkich imprez związanych z reprezentacją. Byłem też ważną częścią tej reprezentacji. To jest takie moje spełnienie. Sukces, myślę, definicja sukcesu zawsze będzie się kończyła tym, że trzeba na koniec mieć jakiś taki krążek, tak, który będzie nam mówił, z czym ten sukces jest związany, a tego brakuje, jeżeli chodzi o reprezentację, więc człowiekiem sukcesu bym się nie nazwał, jeżeli chodzi o reprezentację. Jakie ty masz złe cechy? Jakie ja mam złe cechy? Tak. Powiedz mi, jakie masz złe cechy. Powiedz mi 3 swoje rzeczy, o których być może o tobie nie wiemy, a o których chciałbyś teraz powiedzieć, bo powiem szczerze, zadzwonię do żony. Szukałem na ciebie haka. Zadzwonię do żony. A mogę do żony zadzwonić? Bardzo proszę, jeśli masz taką ochotę. Zobaczymy. To jeszcze tego nie było w moim pierwszym razie, a to będzie. No to będzie jej pierwszy raz. No jej wydarzenie. Zobaczymy. Tylko nie wiem, czy możesz nawet ją dać na głośno mówiąc. Zobaczymy. Ale tak się zastanawiam. Zadzwoń. Tylko żeby odebrała. Znowu skromność przez ciebie przemawia. No. Nie lubię. Dobra, ale czekaj. Jak nie odbierze, to... Dobrze, ale trzymaj ten telefon na podorędziu, bo jeszcze może w trakcie tej rozmowy... O, jest. Słuchaj, bo robię wywiad. No. I o moje 3 złe cechy się pytają. Pomożesz mi? Nie masz. Nie, no weź. No mów. Dawaj. Myśl. No. Koncentrować, bo tu jak się kiepsko czuję. Tak? O, coś go gardło boli, ucho. Dobra. No dobra, poczekaj. Bałaganiarstwo. Okej. Tak, numer 1. Bałaganiarstwo.
Jasiek, jaki tata jeszcze ma wady? Nie wiem. To bałaganiarstwo. Bałaganiarstwo numer 1. Dobra. Tylko to? No. Okej, dobra. Dobra, to mamy jedno na razie. Nie, może, że jestem czasami taki, wiesz, że za bardzo chcę, żeby było tak, jak ja chcę? Może być? Jeszcze raz? Że co? Może, że za bardzo czasami chcę, żeby było tak, jak ja chcę. Okej, dobra. Dobra, to ja kończę, okej? No, dobra, pa. No, burzę, no hej. Ja się chcę się źle. Pozdrowienia dla nich. Dzięki. Tego jeszcze nie było. Moje pierwsze razy to były rozmowy 1 na 1, a tutaj mieliśmy 2 dodatkowe. Dobra, to bałaganiarstwo i czasami, że tak, wiesz, aż za mocno chcę, żeby było tak, jak ja chcę. Tak, może do przesady, że czasami nie widzę może innego jakiegoś takiego rozwiązania. Ale myślę, że to bardziej się tyczy takich prywatnych spraw niż sportowych. Koniec? Trzecia? Bo ci powiem, że jesteś nieskromna, Nie. skoro nie dostrzegasz w sobie wad. Nie, I że to czekaj. jest wada. A myślę, że też potrafi być taki... A jeżeli chodzi o takie... Może nie, że lekceważenie takich kontaktów, ale czasami na przykład nie jestem w stanie szybko odpowiedzieć na wiadomość, na telefon, że mi potrafi to zająć trochę czasu. I to może takie jest niefajne. Podejrzewam, że jak ktoś by próbował się do mnie dodzwonić i ja bym tak się do tego zabierał, żeby odzwonić, to bym się poczuł urażony, więc myślę, że to też jest takie niefajne z mojej strony. Nie potwierdzam, mam z tobą bardzo szybki kontakt. No ale myślę, że są osoby, które mogą... A masz wielu przyjaciół? Czy Nie. wiele osób wokół ciebie nazwałbyś tym słowem, które waży? Przyjaciel. Które znaczy. Ja bym nazwał? Nie, tak żeby na pewno mniej niż, 10 to nie, bardzo mało. Jeżeli chodzi o liczbę przyjaciół, nie wliczając oczywiście rodziny najbliższych, no to jest bardzo mała liczba, bardzo mała. Tak, żeby móc tak zaufać i porozmawiać o wszystkim i o niczym, to bardzo mało. Czego byś się nauczył od swojego syna, którego tutaj przed momentem słyszeliśmy? Co ma takiego, czego nie masz ty? No on ma uśmiech, on ma taki uśmiech na twarzy, że jest non-stop. Ja aż takiego uśmiechu nie mam, choć myślę, że się w tej kwestii poprawiłem, ale on jest ciągle taki uchachany, taki pozytywny, pełen energii i jest taki kochany w tym swoim sposobie męczenia ciebie jako osoby, jako taki, wiesz, że on ma ciągle coś, by chciał robić z tobą, więc to jest fajne, ta jego taka energia, no. W moim pierwszym razie zawsze jest takich szereg kwestii, które się powtarzają, bo zbudowałem sobie ten program wedle pewnego formularza, więc te moje pierwsze razy zaraz się jeszcze będą pojawiały, za minut kilkanaście mam nadzieję, ale też jest część takich pytań, które też są stałymi i zawsze w bardzo ciekawy sposób odpowiadają na to moi goście. A jedno z takich pytań jest takie: gdybyś na 24 godziny mógł zamienić się z kimś i wejść w cudze buty i zostać kimś, kim nie będziesz, to kto by to był? Nie, jakimś takim koszykarzem bym chciał być. Coś takiego. Tak, żeby, wiesz, taki jeden dzień w NBA takiego jakiegoś meczu przeżyć, będąc koszykarzem. To było fajne. Zresztą niezależnie, ale takim, który gra, nie wiesz, że zaczynasz wychodzić i cały ten hype i to wszystko z tym związane. To bym chciał przeżyć, no coś takiego. Wiesz, tam porzucać do kosza, kurczę. To było super. Takie coś tak. A kim byś został, gdybyś nie został piłkarzem, gdybyś nie został bramkarzem? No myślę, że mimo wszystko w sporcie cały czas. No lubię bardzo koszykówkę. Nie wiem, może bym jakoś tak walczył właśnie o coś takiego. W moich rodzinnych Słubicach jest dobry klub lekkoatletyczny, bardzo dobry. Lubusz, który ma w swoich szeregach też wielu dobrych sportowców, więc kto wie, może bym też poszedł w takim kierunku. Ale myślę, że mimo wszystko coś związane właśnie ze sportem. Czy ty już wyobrażasz sobie, czy ty już wiesz, co będziesz robił za 20 lat? Nie. Nie, aż tak to nie, za 20 to nie.
ale na pewno będę mieszkał w Polsce. To na pewno. No i mam nadzieję, że będę zdrowy i będę wiódł takie dosyć spokojne życie. Takie na spokojnie. Będziesz uprawiać sport? No, będę chciał, na pewno. Takie... Jakoś tak... Nawet i widzę po sobie teraz w każdą jakby taką przerwę między rozgrywkami, między sezonami, że nie jestem w stanie jakby tak sobie odpuścić i powiedzieć, że teraz nic nie robię, że ja naprawdę potrafię, nie wiem, 1-2 dni nic nie robić, ale później już tak, no chcę coś robić, więc myślę, że cały czas będę aktywny fizycznie, to na pewno. Znowu chciałbym wrócić do twojego charakteru. Muszę ci powiedzieć, że... albo ja ci powiem za chwilę. Określ się jednym słowem. Łukasz Fabiański, jaki jest? Gdybyś miał jedno słowo, jedno jedyne wybrać na swój temat. Ja często używam słowa spoko. Spoko? Spoko. Spoko. Chłopaki, których tutaj nie widać po mojej stronie kamery, którzy ustawiali cały plan, całe studio, powiedzieli poczciwe, że to jest takie słowo i ono często się potwierdza. W twojej, kiedy ktoś mówi o tobie, to jest dobra cecha, uważam, ale zastanawiam się, czy to jest dobra cecha dla zawodowego piłkarza, bycie poczciwym. A czemu nie? Ja myślę, że fajnie jest, bo znowu patrząc na ogólnie na jakiekolwiek dziedziny życia, mam wrażenie, że lubimy tak szufladkować, tak? I piłkarz musi być taki i taki. Wiesz, zwłaszcza bramkarz lewoskrzydłowy, No, jak wiadomo. a sądzę, że fajnie, że są osoby, które potrafią, tak mi się wydaje, coś osiągnąć, a przy tym mieć zupełnie jakby inny charakter niż ewentualnie się oczekuje od takiej postaci. A mając tyle lat na karku, ile już masz, ty się dobrze odnajdujesz w szatni piłkarskiej? Czy reprezentacji Polski, czy swojego klubu? Znaczy zastanawiam się, czy jesteś, czy dobrze ci się rozmawia z tą, jak to się czasami mówi, generacją PlayStation. Znaczy ja jestem akurat tak już z pomiędzy tej generacji, więc łapię się na to. Ale na pewno już nie jestem w stanie grać przykładowo jak wszyscy grają w Call of Duty, więc to już nie jest, to nie moje klimaty. Tak, ale wiesz, nawet nie chodzi o samo granie, tylko o pewien rodzaj dowcipu, muzyki słuchanej, no wiesz, stajesz się facetem. facetem. Na muzyce się łapię, że to już mi trochę ucieka. Okej. Z muzyką już jest mi trudno, to mi odjechało. Ale jeżeli chodzi o żart, dowcip, no to się odnajduję. To nie ma problemu. To akurat jestem w stanie i szybko ripostować, i szybko zareagować, i zrozumieć, więc tu jest okej. Tę pierwszą część naszej rozmowy jednak skończymy reprezentacją Polski i tym, co cię, no akurat, kiedy rozmawiamy, jest ciągle przed tobą, przed nami, czyli spotkaniem z San Marino. I pozwól, że zadam kilka pytań od naszych widzów, którzy jakby wiedzieli, że to spotkanie się odbędzie nasze. I padło pytanie między innymi takie. A co by było, gdyby w meczu z San Marino przy stanie korzystnym dla reprezentacji Polski, mniejsza, został podyktowany rzut karny i do piłki miałby podejść Łukasz Fabiański? Ja bym nie podszedł. Nie. To już jest przesada. Gruba przesada. To jest brak szacunku dla... Uważam, że to jest całkowity brak szacunku dla przeciwnika. Niezależnie z kim się gra, to uważam, że to był całkowity brak szacunku. Nie ma szans. Czy warto, żeby czy kolejny selekcjoner reprezentacji Polski dzwonił do Łukasza Fabiańskiego za, strzelam, pół roku, rok, półtora roku, by przekonać go do zmiany jego decyzji? Nie, to już nie. Ja uważam, no ta decyzja jest dla mnie taka ostateczna i sądzę, że jest gro młodych bramkarzy, którzy powinni już dostać szansę i zacząć funkcjonować w tej reprezentacji. Pewnie to, co cię teraz zapytam, będzie teraz wałkowane długo przez media, jeszcze przed tobą cała konferencja prasowa, ale zapytam cię, bo o to też prosił jeden z widzów. Czy gdyby Paulo Sousa tak jednoznacznie, co pewnie doceniłeś, bo to było takie bardzo, bardzo jakby fair deal zachowanie, określił, kto jest numerem 1, a kto jest numerem 2 w reprezentacji Polski na starcie swojej pracy tutaj. Czy gdyby tego nie zrobił, to
chciałbyś dalej grać w reprezentacji Polski? Nie, bo ja tą decyzję naprawdę już z nią się jakby nosiłem od dłuższego czasu. Naprawdę, to nie jest tak, że ona przyszła w momencie, kiedy trener Sousa mnie poinformował o swojej decyzji. Nie, ta moja decyzja o zakończeniu kariery była w mojej głowie już naprawdę od dłuższego czasu, na długo, długo przed tą rozmową. Mhm. Czy ty masz jakiś określony już pomysł na siebie, że będziesz grał X lat w piłkę? Czy to jest, czy tak jak ci pozwoli twój PESEL? Myślę, że ja ogólnie chcę cisnąć jak najdłużej. Chcę walczyć jak najdłużej się da. I oczywiście to wszystko jest uzależnione przede wszystkim od zdrowia, bo uważam, że jeżeli chodzi o moje chęci, taką energię i takie nastawienie, no to one naprawdę są i jakoś tak wątpię, żeby się to kiedykolwiek zmieniło. Natomiast myślę, że to jest kwestia zdrowia i takich moich też parametrów fizycznych, że one by ciągle, w cudzysłowie, będę dojeżdżał po prostu, tak, pod względem sportowym, piłkarskim, że będę i mój czas reakcji i jakaś taka szybkość poruszania się, że one jeszcze będą na odpowiednim poziomie. Bo też nie chciałbym doprowadzić do takiego momentu, gdzie będę już może i robił trochę więcej obciachu na boisku niż pozytywnych rzeczy, tylko jadąc na jakiejś takiej swojej chorej ambicji, więc tego też bym nie chciał. Jaka jest najwyższa cena, jaką zapłaciłeś, największy koszt, jaki zapłaciłeś za to, że zostałeś zawodowym piłkarzem? Rozumiem, że traktujesz piłkę nożną jako coś, nie, ale sądzę, że jeżeli chodzi o takie moje relacje, może nie relacje, ale takie możliwości czysto rodzinne, takie socjalne, społeczne, żeby móc ewentualnie tak przykładowo spędzać święta wspólnie z rodziną, czy móc uczestniczyć w jakichś małych takich wydarzeniach okolicznościowych, no to tego nie było. To mnie bardzo często, no nie byłem w stanie móc tak uczestniczyć w tego typu sytuacjach, więc to jest taka jakby rzecz, za którą trzeba było jakby się poświęcić, tak? Wiele mnie ominęło takich młodzieńczych, młodzieżowych sytuacji ze szkoły średniej, plus, mówię, jak już się grało na takim zawodowym poziomie, to tym bardziej to wszystko praktycznie tak uciekało, było się ewentualnie raz na jakiś czas, ale rzadko, bardzo rzadko. No tak, mówimy przecież o gościu z angielskiej ligi. Sylwestra to ty nie znasz. Nie, no naprawdę. Ja autentycznie Sylwestra tylko raz spędziłem, jak byłem kontuzjowany. To była jedyna możliwość, żeby móc spędzić Sylwestra tak, żeby móc wyjść i coś zrobić. Natomiast resztą to było wszystko autentycznie na zgrupowanie w hotelu, bo z reguły jest tak, że ten mecz w Nowy Rok się gra albo 31, albo 1, więc nie było szans. No dobra, powiedziałeś nam, chociaż z trudem wyciągaliśmy to prawie z gardła, te negatywne cechy Łukasza Fabiańskiego. A co w sobie lubisz? Jakie są 3 rzeczy, których nigdy nie powinieneś w sobie zmieniać, bo są po prostu dobre i sprawiają, że jesteś takim człowiekiem, jakiego siebie lubisz? A czy ja lubię pracę? To uwielbiam, to tak, żeby móc trenować, pracować i jakby tak siebie ciągle pchać do przodu. To lubię. A tak poza tym nie wiem. Nie wiem, co innego jeszcze tam lubię w sobie. Nie wiem, tak ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, co mam takiego fajnego. Spójrz w lustro, kiedy się golisz rano i mówisz, że jesteś spoko. No to z jakiegoś powodu jesteś spoko. No nie. nie wiem z jakiego. No z jakiegoś chyba jestem, ale kurczę, nie wiem, Nie, myślę, że jestem taki w miarę też... Ale to też, kurczę, to się zmieniło. To nie było tak, że było tak kiedyś. Ale... że jestem taki, myślę, w miarę łatwo dostępny, taki do rozmowy, do gadki. Że można się jakby czuć, tak mi się wydaje, przy mnie dosyć swobodnie.
I teraz mi przyszło do głowy. I myślę, że trzecia taka cecha to taka moja pokora. To lubię, że jakby nigdy się nie jakby wywyższałem ponad stan, czy też jakimś małym sukcesem się gdzieś tam nie chełpiłem za mocno, tylko naprawdę cały czas gdzieś tak miałem świadomość tego, że trzeba się skupić na pracy i pamiętać o tym, żeby nie odlecieć. A kiedyś balon odleciał, czy nie? Nie wątpię, żeby odleciał. Wątpię. Były na pewno jakieś takie głupsze momenty, ale ja przyznam szczerze, że miałem dookoła siebie takich ludzi, którzy nade mną tak czuwali, czy to rodzice, czy trener Dawidziu, który był bardzo wymagający, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie. Czy nawet później trener Dofhań, który był inny w tym względzie, ale on bardzo fajnie lubił szybko wyprostować. Więc myślę, że ten balon tak naprawdę nigdy jakoś tak nawet nie został lekko nadmuchany, żeby móc odlecieć. Ty masz starą duszę swoją drogą, co też to jest akurat bardzo fajna cecha, uważam, która jakby nie pozwala właśnie odlatywać zbyt wysoko. Wspomniałeś o tej pracy. To znowu jest pytanie dla młodych ludzi. Talent czy praca? Co jest ważniejsze i co było u małego Fabiańskiego większe? Nie, ja sądzę, że dla mnie osobiście praca jest ważniejsza. Co było u małego Fabiańskiego? Ja myślę, że ogólnie miałem jakiś taki talent sportowy. Taki, że myślę, to co miałem fajne jako dzieciak, to że ja bardzo lubiłem aktywność fizyczną. Także czy to wychowanie fizyczne, czy jakieś SKS-y, czy trening sam w sobie, branie udziału w różnego rodzaju biegach przełajowych, czy jakichś zawodach lekkoatletycznych, to ja zawsze byłem pierwszy do tego. To tak, że mnie ciągnęło. Więc nie wiem, czy to był talent, czy po prostu jakby taka moja właśnie chęć, która wynikała z tego, że lubię być aktywny. Ale myślę, że tak na później, jak byłem troszkę starszy już, to zdecydowanie praca, że to skupienie się na pracy i takie, może nie, że mozolne, ale umiejętność też takiego pracy, takiej rozsądnej pracy, takiej, żeby poznawać, co funkcjonuje dobrze, co pomaga, co nie, poznawać swój organizm, te takie rzeczy, no to mi się bardzo podobało i żeby właśnie pod tym kątem też dużo pracować. Tak dosyć, żeby to tak mądrze to wszystko było tak poskładane do kupy. Żeby nie było takiej pracy tylko typowej charówy, żeby to wszystko miało takie ręce i nogi. Ty jesteś wymarzonym materiałem na przyszłego trenera, słuchaj. Nie, właśnie ja siebie nie widzę w roli trenera. Nie, autentycznie się nie widzę w roli trenera. A to dlatego, że miałbyś krótki ląd do swoich Nie, podopiecznych? ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby mógł dalej funkcjonować takim trybem, jakim funkcjonuje teraz, a mi się wydaje, że bycie trenerem na takim wysokim poziomie to jest jeszcze więcej wyrzeczeń niż jak się jest piłkarzem. To odpowiedz mi jeszcze na takie pytanie. Jak u ciebie się objawia... Dzisiaj przeczytałem wywiad z twoim byłym kolegą klubowym, a też moim bardzo dobrym znajomym z pracy, Marcinem Rosłoniem, i on powiedział, że zdarza się, że Fabian rzadko, ale rzadko wybucha, że zdarza się, że ten ląd ma trochę za krótki i szybko przeprasza za swoje zachowanie, ale zdarza się, że wybucha. Chciałbym cię zapytać, jakie to są sytuacje i jak się u ciebie objawia ten stres? Jak ten stres, to zdenerwowanie, jak poznać, że Łukasz Fabiański jest najpierw na pewno jestem cichy, taki, że cichy nic nie mówię. No jak ktoś do mnie zagada, to prawdopodobnie tak nieładnie odpowiem, czy odpyskuję i później przepraszam. I to jest taka moja reakcja, że przez te parę chwil, godzin, może nawet i dni potrafię naprawdę to wszystko jakoś tak nosić w sobie i to wszystkie tak napięcie się buduje. Jak tylko ktoś gdzieś mnie tak, nie wiem, nie od tej strony złapie czy dotknie, no to wtedy tak jakoś tak zareaguje niefajnie. No i wtedy, ale wtedy też jakby szybko uświadamiam sobie, że to z mojej strony
No, a propos, tak wracając do tych złych cech, no to myślę, że to jest takie niefajne, no. Że nie potrafię jakby czasami może, jak jestem taki podminowany, żeby móc to jakoś tak dosyć łagodniej przejść. Raczej właśnie mam tak, że się zamykam w sobie i robię się taki irytujący i w ogóle odpowiadam jakimiś półsłówkami, także nie można się w ogóle ze mną dogadać i taki, no, jedna wielka chodząca bomba, no, tykająca bomba. Bingo, mamy trzecią No, wadę. coś w tym stylu, no. Ale to się zdarza naprawdę bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Jeszcze skonfrontuję z tobą jedną wypowiedź sprzed kilku dni Roberta Lewandowskiego z kolei podczas konferencji prasowej, który wyobraź sobie, że mówił o tobie w samych superlatywach. Coś nowego. No. Natomiast też powiedział, że mnóstwo czasu spędzaliście razem w autokarze, po prostu jadąc czy wracając, siedzieliście obok siebie. I o czym gadaliście? Czy nie mieliście, jak stare małżeństwo, nie mieliście już potrzeby rozmawiania? Czy nie, siedzieliśmy obok siebie, w sensie ja z reguły siedziałem w tym ostatnim rzędzie, Lewy w tym rzędzie przed, więc ta rozmowa, nie, że my dyskutowaliśmy a propos jakichś, nie wiem, konkretnych sytuacji, czy jakiś był jeden temat. Raczej była taka grupa osób, która gdzieś prowadziła dyskusję i z reguły one miały miejsce takie a propos tego, co się, nie wiem, wydarzyło podczas treningu, czy gdzieś ewentualnie coś głośniejszego wydarzyło się w świecie, no to tego typu rozmowy. Żebyśmy tak jakoś, nie wiem, mocniej się zagłębiali w jakieś takie inne tematy, no zdarzało nam się porozmawiać też o jakichś takich rodzinnych rzeczach, czy no nasze dzieci, mój Jasiek i jego dzieci są mniej więcej w podobnym wieku, więc ten temat gdzieś tam był poruszany, ale mówię to tak w takiej grupce tej z tyłu. Czyli nie jest prawdą, że mężczyźni ze sobą rozmawiają tylko o głupotach albo tylko o piłce nożnej, że nie mają poważnych tematów? No nie. Akurat nie. Jeżeli chodzi o te sprawy, to nie. Ja uważam, że naprawdę, jeżeli chodzi o... Jak sobie pomyślę nawet o ten autobus i te osoby, które przez bardzo długi okres czasu zajmowały te miejsca, czyli Artur, Kamil Glik, Kamil Grosicki, Lewy, Błaszczu, Piszczu, ja, to miałeś, wiesz, mieszankę wszystkiego. Jeszcze zapomniałeś o Peszkinie tam się. No jeszcze Słabuś tam się, no Słabuś, tak, Słabuś zaraz przed Lewym siedział. Więc tam było, no wszystko szło, od poważnych tematów do, wiesz, do normalnie takiego ekstremum, takiej głupawy, więc no to taki właśnie bardzo fajny klimat kadry, czy autokaru, czy szatni, jak zwał, tak zwał, ale to jest właśnie, nie wiem, fajne, to jakby ci ludzie, którzy tworzą tą atmosferę, te ich różne osobowości, to jest w tym chyba takie najfajniejsze. Tam pomijając tematy, które były poruszane, ale właśnie to, jak my byliśmy różni, a jak byliśmy w stanie znaleźć taki fajny, wspólny język. No to doszliśmy do tego momentu, żeby Słowo Ciałem się stało, żeby program Mój Pierwszy Raz stał się moim pierwszym razem, żebyś odpowiedział na ten kwestionariusz pytań dziwnych, a w zasadzie dokończył zdania, które mam nadzieję, że wyciągnę od Ciebie parę fajnych anegdot. No to niech będzie w takim razie. Ten pierwszy raz, kiedy spotkałem najbardziej szaloną osobę na swojej piłkarskiej ścieżce, skoro już jesteśmy przy tym. Najbardziej szaloną? Ale od razu poproszę z przykładem. Ejku. Kurczę, bo dopiero co go wspomniałeś, Sławka, tak? Ale... No nie wiem, kurczę, no Sławek... Nie pamiętam... Dobra, powiem, że Sławek, którego uwielbiam jako osobę, jest super gościem. Tylko Sławek miał to, że kurczę, robił numery, no i pamiętam jak kiedyś na zgrupowaniu, to były jeszcze młodzieżówki, ale to takie U15, U16. I gdzieś siedzieliśmy w pokoju, nie wiem z czego to wynikało, ale także coś wziął
w hotelu to było jakimś mniejszym i wziął i rzucił w ścianę i w tej ścianie zrobiła się taka dziura wielka. I pamiętam, że on później jakimś obrazem próbował to tam, wiesz, powiesić ten obraz na tą dziurę, żeby tam z hotelu nikt tego... No to, no ale to taki Sławuś, no to taki naprawdę Sławuś był, kurczę... Nie wiem, z czego to wynikało, no, ale to było za dzieciaka, no. Wziął i cisnął. Wziął i tak, wiesz, no tak, no, nagle coś go tak... Ale no, Słabuś tak miał, no, Słabuś tak miał. Dzień, kiedy pierwszy raz publiczność była przeciwko mnie. Coś mi się... Kurczę, tak... Nie, pamiętam taki mecz, to było dla mnie dosyć duże zaskoczenie, bo już pomijając mecze, kiedy grałem w Legii, nawet takie miałem wrażenie, że jadąc na przykład do Poznania, gdzie w Poznaniu spędziłem parę miesięcy, że tak mniej więcej byłem troszkę przygotowany na to, że mogę być tam źle odebrany, ale był taki mecz, gdzie grała za trenera Benhakera, grała reprezentacja Polski złożona z polskich ligowców na kadrę Śląska na stadionie Ruchu Chorzów. I pamiętam, że wtedy byłem, bo mój wujek, który w ogóle mieszka w Chorzowie, byłem w szoku, że każdym razem jak ja miałem, bo ja byłem jedynym legionistą wtedy w tej reprezentacji na boisku bodajże. I byłem w szoku, jak bardzo na mnie gwizdano, kiedy miałem jakikolwiek kontakt z piłką. Więc dopiero później jakoś tak mnie uświadomiono, że tak właśnie postrzegani są ludzie z Warszawy na Śląsku, no, więc pamiętam, że wtedy taki byłem, no, nie do końca wiedziałem czemu tak. Pamiętam, że nawet wujek wtedy się mnie zapytał, o co chodzi z tym wszystkim, nie? Że tak jak masz piłkę, to gwiżdżą na ciebie. Tym bardziej, że to był mecz reprezentacji Polski z reprezentacją Śląska, czyli to pewnie mi się wydaje takie mniej więcej jakieś święto, no. No, ale pamiętam, że tak wtedy do mnie dochodziły właśnie takie gwizdy, takie dosyć wrogie nastawienie, no. Takie to było, no, inne trochę, no. Dzień, kiedy pierwszy raz zobaczyłem swoje nazwisko w gazecie. Nie wiem, czy to było pierwszy raz, ale pamiętam taką sytuację, kiedy przyjechały Orły Górskiego do Subic. I na jednym ze zdjęć jestem ja, jak podchodzę do pana Oślizło, prosząc o autograf. No i tam jestem wymieniony tam chyba z imienia i nazwiska, w lokalnej gazecie subickiej. Więc tak mi się wydaje, że to mógł być jeden z pierwszych momentów, kiedy siebie zobaczyłem ogólnie w gazecie. Przywiązujesz do tego wagę? Ty zbierasz albo ty, albo nie, rodzice? moja mama zbierała do pewnego momentu. Zawsze mama, co? Zawsze mama jest taką osobą. Kiedyś na 18 w ogóle dała mi taką skrzynię wypełnioną tylko i wyłącznie takimi właśnie pamiątkami. Dzień, kiedy pierwszy raz czułem się na boisku niezwyciężony. Nie, pamiętam, jak grałem w Legii, mecz z Górnikiem, po którym zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Wygraliśmy na Górniku 1-0. No i wtedy grałem bardzo dobrze. I nie wiem, nie wiem, czy Rafał Wolski nie komentował tego meczu. I pamiętam, że jak poglądałem powtórkę, bo broniłem naprawdę bardzo dobrze. Ja broniłem chyba dwie takie naprawdę super interwencje, po których, wiesz, jak masz jedną super interwencję, to już się czujesz taki naprawdę mocny. I pamiętam, później miałem jeszcze taką następną, która była, tak nawet jak teraz sobie o niej pomyślę, to naprawdę była no, mega. I pamiętam, że oglądając powtórkę, po którejś z interwencji Rafał Wolski użył słowa hegemon absolutny. Ja pamiętam, że ja chyba się kogoś pytałem, co to znaczy w ogóle, o co chodzi z tym hegemonem. No, więc myślę, że to no, ładnie to ujął, bo myślę, że to jakby to dało właśnie takie moje uczucie w tamtym momencie, jak się wtedy czułem na boisku. Dzień, kiedy wygrałem mecz ze swoją drużyną, który był absolutnie nie do wygrania. Taki pierwszy, co mi przychodzi, to jak mój powrót, znaczy pierwszy raz, mój pierwszy mecz z
z Arsenalem na stadionie Arsenalu, jak w barwach Swansea już. Kiedy, pamiętam w statystykach, oni mieli chyba 10 czy 11 oddanych strzałów celnych, my mieliśmy 1. No i ten mecz wygraliśmy. Ja wtedy miałem też jakby dostałem man of the match za to. Więc to był tak z tych spotkań, co mi przychodzi do głowy, bo mi się wydaje, że wtedy naprawdę, jak pamiętam tą drugą połowę, to tak z nami jechali, no ale go wygraliśmy, więc to był taki, no... Odwrócę sytuację. Okej. Pierwszy raz, kiedy przegrałem mecz, który był nie do przegrania. Kurczę. Nie pamiętam, znaczy tego meczu nie przegraliśmy, zremisowaliśmy z Kazachstanem w reprezentacji Polski na wyjeździe 2-2. To tam też powinniśmy wygrać, ale go zremisowaliśmy. Ale także przegrany mecz taki, który był wygrany. Na pewno w Arsenalu coś miało miejsce. Pamiętam taki mecz z Newcastle, gdzie ja dałem babola, gdzie Andy Carroll mnie zniszczył, a my mieliśmy mnóstwo sytuacji. No więc ja się przyczyniłem do tego, że przegraliśmy, a pamiętam, że Tim Krul wtedy bronił w Newcastle i bronił świetnie. Więc to mi tak przychodzi teraz do głowy. Z takich innych przykładów nie wiem, tak ciężko jeszcze tak. Na pewno dużo. Takich meczów akurat mi się wydaje więcej niż... Niż tych drugich. No, niż tych drugich, no. Dzień, kiedy nie doceniłem swojego rywala. Kurczę, ja akurat nigdy nie miałem tak, żeby nie doceniać. Ja zawsze wręcz w odwrotną stronę, że każdego rywala uważałem za takiego w ogóle mega kozaka silnego. Więc jakoś tak, ja się nigdy nie łapałem na tym, żeby powiedzieć, że to będzie łatwy mecz, łatwy przeciwnik. Szanuję, rozumiem. A dzień, kiedy swojego rywala, przeciwnika na boisku, tak szczerze nienawidziłem. Albo tylko nie lubiłem z jakiegoś powodu. Nie, to pamiętam, że za dzieciaka w Legii, jak graliśmy z Lechem w Warszawie. I pamiętam, że po którejś bramce tam przyświrowałem, zacząłem na palcach pokazywać, że wynik meczu i w ogóle. Ale myślę, że wtedy tak właśnie tak wziąłem do siebie za bardzo tą otoczkę, która się kojarzy z meczami Legii i Lecha. Więc myślę, że wtedy tak jakby bardziej te emocje wzięły górę nad całą sytuacją. Ale czy nie, że nienawidziłem, to na pewno nie, ale że jakoś tak mi zależało mocniej na tym, żeby ten mecz wygrać. Dzień, kiedy pierwszy raz skłamałem dziennikarzowi podczas wywiadu. A ja myślę, że tych kłamstw było pełno, tak, jeżeli chodzi o jakieś... Ja pamiętam nawet kiedyś miałem taką sytuację właśnie odchodząc... A czy ja już mniej więcej wiedziałem, że jest taki temat odejścia z Lecha do Legii. No i pamiętam, że w ten sam dzień, jak się dowiedziałem, że zadzwonił do mnie dziennikarz, no ja zacząłem mówić, że ja nic nie wiem, bo on właśnie poruszył ten temat, że nic nie wiem, że pierwsze słyszę i tego typu sprawy. Pamiętam, że skończyłem rozmowę i jeszcze mu wysłałem SMS-a z prośbą, żeby nic w ogóle nie... No bo jeszcze byłem wtedy tak zawodnikiem Lecha, jeszcze musiałem pojawić się w szatni przez kolejnych parę dni, a wiadomo, jakie są relacje między Lechem a Legią, więc jakby tak, no, prosiłem, żeby w ogóle tego tematu nie poruszać, no. Więc myślę, że też z moich ust wtedy padły po prostu nieprawdziwe słowa, że tematu nie ma, no bo temat był. Dzień, kiedy pierwszy raz płakałem na boisku, czy ze smutku, czy z radości? Chyba to było, tak mi się wydaje, że mnie pamięć nie myli, to był taki turniej makroregionalny imienia, kurczę, już nie pamiętam, było Michałowicza tak. albo Dejny i jeszcze była, nie wiem. I graliśmy finał z makroregionem
Kujawsko-Pomorskie, coś takiego? Coś albo bydgoskie wtedy, nie, coś takiego było. A my byliśmy jakby Wielkopolska, tutaj Zachód, Lubuskie, ten makroregion. No i przegraliśmy ten finał 1-0. I chyba po tamtym meczu jakoś tak mogłem się rozkleić. Tak mi się wydaje. Bo nawet nie wiem, czy moi rodzice nie mają zdjęcia jakiegoś, gdzie gdzieś tam mam głowę w dół i jakoś tak przeżywam. A często przeżywasz? Często, no. Ale sportowe czy prywatne? Filmowe. No, sportowe mało. Tak, jeżeli chodzi takie, wiesz, o jakieś takie rozklejenie się emocjonalne, to mało. Ale na przykład jak olimpiadę oglądałem i za każdym razem jak nie wiem, w ogóle tak mi się bardzo podoba ten komentarz, jak jest komentowana olimpiada, jakieś takie jest całkiem inaczej sprzedawane te emocje, tak mam wrażenie, porównując do piłki. I później ten moment, kiedy olimpijczycy stają na podium, jest grany hymn i widać te ich emocje, tak jakoś tak, nie wiem, no, to podczas tej olimpiady tak parę razy zdarzyło mi się, że się wzruszyłem, no. O. To było fajne. Będziesz jednym z ulubionych sportowców naszych olimpijczyków, którzy też często siadają w moim pierwszym razie. Okej. A piłkarze to niekoniecznie jest ich, wiesz. Nie, ale no, naprawdę ta olimpiada była, no nie wiem, no fajne, takie fajne emocje jej towarzyszyły, ale mi się wydaje, że każda olimpiada, jak się by tak wróciło pamięcią, to i właśnie ten komentarz plus te zachowania, to widać jaki, kurczę, no, czekasz 4 lata na coś takiego, więc no, fajne. Dzień, kiedy pierwszy raz nie zmrużyłem oka przed ważnym meczem. Nie, pamiętam taki mecz, to był w Arsenalu, kiedy po dłuższej przerwie jakby w ogóle się pojawiłem na boisku z powrotem i to było tak znienacka w meczu z Bayernem Monachium na wyjeździe w Lidze Mistrzów. I pamiętam, że wiadomość była szokiem dla wszystkich, że w ogóle jakby, że ja jestem w klubie jeszcze, nie? Bo ja byłem tam skasowany, tak w cudzysłowie się wydawało, bynajmniej z zewnątrz już dawno temu. I był taki mecz w Lidze Mistrzów na wyjeździe już w tej fazie pucharowej jakby, gdzie ja zagrałem to spotkanie. No i zagrałem je bardzo dobrze. Wygraliśmy 2-0, tam zabrakło chyba jeszcze jednej bramki, żeby móc doprowadzić do... Nie wiem, czy byśmy wtedy wygrali dzięki bramkom na wyjeździe, coś takiego. Bo, no, ale pamiętam, że przed tym meczem no z tym spaniem tak było, wiesz, mecz był wieczorem, ja czasami spróbuję sobie ucinać drzemki, to nie było szans, żeby się zdrzemnąć. Później pamiętam, wyjazd był jakieś o danej godzinie, to ja chyba już tak autentycznie z godzinę przed już tak siedziałem na jakiejś takiej pufie hotelowej czy krześle hotelowym, odsunięłem sobie tylko tak żaluzję i tak patrzyłem się przez to okno tak przed siebie i tak sobie tak myślałem wszystko i tak nie wiem, no wyobrażałem, wizualizowałem, tak myślałem po prostu o tym spotkaniu. No, więc to był na pewno taki dla mnie istotny, ważny moment. A powiedz mi, jakie ty masz przedmeczowe rytuały, że odejdę od moich pytań? Rytuały? Czy są takie rzeczy, których ale nie... tak o wszystkich mam powiedzieć? Bardzo cię proszę. Nie, mogę, w sumie teraz już jestem na takim etapie, że mogę się z nimi podzielić. Ale moje takie rytuały przedmeczowe, już takie, jeżeli chodzi o szatnię, to zawsze sobie tejpuję nadgarstki niebieską taśmą, a to wynika z tej mojej pracy z psychologiem. Bo to jest dla mnie taki moment, znak, że jak widzę, bo tylko robię to w przypadku meczów, nie? Tejpy. Jak widzę tylko ten tape, ten niebieski kolor, który się pojawia, ten niebieski to też jest taki kolor, który ma mi dodać spokoju. Jakby tym się troszkę sugerowaliśmy, jaki kolor dobrać, mniej więcej, żeby to jakoś tak oddziaływało na twoją osobę. Więc tejpuję sobie zawsze niebieskim tape'em. I to jest dla mnie taki moment, znak, sygnał, że teraz jest praca, tak? Teraz trzeba się skoncentrować, teraz trzeba jakby opanować wszystkie emocje i zacząć patrzeć tak, wszystko oceniać chłodno i tak normalnie, tak? Żeby się nie ponieść ani w jedną, ani w drugą stronę. To jest
jedna rzecz i to jest taka dla mnie w sumie taka najistotniejsza w tym wszystkim. Ja czasami się naprawdę zastanawiam, że jakbym nie miał tego niebieskiego tejpa w tej, bo ja zawsze wożę ze sobą tego niebieskiego tejpa w kosmetyczce. To ja nie wiem, czy ja bym był w stanie, wiesz, przekroczyć linię boiska w ogóle. Naprawdę, ja bym był taki zdygotany wtedy, tak mi się wydaje. Więc ten niebieski tape ze mną towarzyszy właśnie od tego meczu z Bayernem Monachium. Więc to jest jedna sprawa, taka najważniejsza dla mnie. Wychodząc na boisko, schodząc z boiska, wchodząc w pole karne, zawsze prawą nogą. Zawsze. To raz albo dwa. Zawsze robię znaczek krzyża i zrywam dziebełko trawy i sobie tak sobie rzucę tylko, tak wiesz. Zrobię znak krzyża, tak w sensie takiej, bardziej przesłanie mam takiej opieki pod względem zdrowotnej, żeby ten nade mną, tam nad górą tak czuwał i żeby pod względem takim czysto fizycznym, żeby nic tam takiego przykrego się nie wydarzyło. To mniej więcej tym się kieruję. No i chyba tyle. Nie ma czegoś takiego, że na przykład pierwszy prawy bądź lewy but, to nie. Z muzyką też mam różnie, bo czasami lubię, czasami nie. I chyba tyle. Myślę, że mam jeszcze jakieś takie nawyki, ale to są bardziej takie tiki niż coś, co jakby tak jak w przypadku tejpa, czy właśnie tej prawej nogi, to są takie, no nie wiem, tiki po prostu, no. A coś sobie mówisz? Coś wewnętrzny Łukasz Fabiański mówi do siebie? Nie. Tego, jeżeli chodzi o te sprawy, to nie. Nie mam żadnej takiej. Dzień, kiedy pierwszy raz usłyszałem zdanie, które zmieniło moją karierę. Nie, kurczę, nie tak, ja pamiętam jedno takie zdanie, ale to było takie śmieszne bardziej i ono nie zmieniło mojej kariery, tylko je zapamiętałem. Pamiętam, jak jeden z prezesów bodajże Młodzieżowej Szkoły Piłkarskiej w Szamotułach przyjechał do Subic na spotkanie z moimi rodzicami i ze mną. I no tak, żeby jakby porozmawiać i jakby, bo my, jakby ja i rodzice wybieraliśmy, w które miejsce pójść, czy to będą Wronki, czy Pogoń Szczecin, czy właśnie Szamotuły. No i pamiętam, że jak siedzieliśmy przy stole, to właśnie ten ówczesny prezes użył takiego zdania, że... Ale to zapamiętałem, nie wiem czemu, ale śmieszne ono jest, że na razie to jest jajko, ale czy będzie z tego kura, to zobaczymy. I to mi tak naprawdę, i moim rodzicom też. Czy ono zmieniło moje życie, to wątpię, ale to było takie, nie wiem, czy on chciał jakby dać do zrozumienia też, żebyśmy tak jakby, nie wiem, że to nie jest tak, że my tu będziemy bić się o niego, bo on jest och i ach, że no to jest dzieciak na razie, tak? Nie wiadomo, co z tego będzie. To zdanie mi zapadło w pamięci, a z takich, kurczę, nie wiem, tak ciężko mi sobie przypomnieć takie zdanie, które by zmieniło aż tak mocno. Nie wiem, tak jakoś tak nie przyjmę sobie. Zostańmy przy tym jajku. Jest niezłe. No, może być to jajko, no. Dzień, kiedy pierwszy raz poczułem, że jestem popularną osobą. Znaczy, mam takie dwa różne momenty popularności. Pierwszy, pamiętam taki moment, to było grając w Legii, pojechałem na wakacje nad Polskie Morze i pamiętam, że tam na plaży któraś z osób do mnie podeszła i poprosiła o zdjęcie. To był taka chyba pierwszy moment, gdzie ktoś w ogóle do mnie zagadał i powiedział, że chce zdjęcie. Ale drugi taki szalony moment to było po Euro 2016. To tam był taki inny poziom wszystkiego. W ogóle z czym się nigdy nie zetknąłem, nie spotkałem. Ten powrót do Polski i to, co się działo w moich rodzinnych Subicach, to było takie szaleństwo. Wtedy to było tak...
no, że aż chciało się wręcz jakby uciekać stamtąd, no, że w jakieś takie spokojne miejsce. Bo no, nie było spokoju, w ogóle nie było spokoju. Non stop ktoś dzwonił do domu, żeby wyjść, żeby zrobić zdjęcie, żeby coś podpisać. I to tak było tak non stop przez mój cały pobyt wtedy, przez ten krótki okres. I pamiętam, że rodzice i moja żona już mieli tak podziurki w nosie tego wszystkiego, bo było tak no, dużo tego. No. Człowiek starał się jakby tak zaspokoić wszystkich, ale było to wtedy takie trochę męczące. Fajne, ale już naprawdę za dużo. Jak cię znam, to jesteś raczej, nie jesteś zwolennikiem takich manii na swój temat, że ci będą zaglądali, co masz w koszyku w sklepie. No, ale wtedy było naprawdę trudno, bo pamiętam, że w Słubicach, za co jestem wdzięczny bardzo mocno, zorganizowano mi takie powitanie, tak, po Euro. Zrobiono scenę specjalną, plus ja się zgodziłem też na to, że usiądę, będę w urzędzie miasta i będę podpisywał przez parę godzin autografy i robił zdjęcia. I w sumie pamiętam, że ten okres minął i w sumie te osoby, które nie dały rady, przeniosły się pod dom. I więc to było, no... I to trwało tak przez parę dni. Już wiesz, jak się czuł Adam Małysz. No wyobrażam sobie. Dzień, kiedy pierwszy raz zjadły mnie na boisku nerwy. Ojejku. To było mnóstwo takich spotkań. To powiedz mi o tym meczu, który został ci najbardziej w głowie. A czy na pewno Porto, Liga Mistrzów? Na pewno Mistrzostwa Europy do lat 19 i mecz z Turcją. To mi trener Zamilski będzie wypominał do końca życia ten mecz. To myślę, to są takie dwa chyba najlepsze przykłady. Mecz z Porto był, jejku, pamiętam jeszcze, bo nawet ostatnio mój trener bramkarzy poruszył ten temat, mówi jaki był najgorszy mecz, w którym zagrałeś. Ja mu mówię, że mecz z Porto w Lidze Mistrzów, że tam zrobiłem takie dwa błędy, które sądzę, że na tamten moment były tragiczne. Teraz jak się na nie spojrzy, to są wręcz takie tragikomiczne, taka wręcz, to się po prostu, jak obejrzysz, to wręcz komedią taką śmiercić dosyć mocno. No, ale na tamten okres, tak, dokładnie, ale na tamten moment to było dla mnie bardzo ciężkie. I pamiętam, że Cesc Fabregas dzień przed meczem był na konferencji prasowej i któryś z dziennikarzy zadał mu pytanie, bo wiadomo było, że ja w tym meczu zagram, bo Almunia był kontuzjowany. Czy obawiacie się, że niedoświadczony bramkarz może nie pomóc wam w tym spotkaniu? I ja nie mówię, że tą konferencję słyszałem, tylko że Cesc później do mnie z tym przyszedł i mi sam to powiedział, że no, na konferencji mnie się pytali, czy ten, nie? I pamiętam, że to ja wtedy chyba tak wiesz, że wręcz się udławiłem tym pytaniem czy stwierdzeniem. Więc no, ten mecz z Porto był strasznie od samego początku. No, widać było, że jest coś ze mną nie tak, że byłem taki zamrożony, podejmowałem błędne decyzje, takie wręcz komiczne. Wręcz komiczne. Pozostanie do końca meczu na boisku, rozumiem do końca spotkania tej 90 minuty to były... Nie, to było ciężkie, ale ja pamiętam, że najgorszy był powrót. I wtedy po meczu z samego autokaru, ja jak najszybciej chciałem wejść do autokaru, unikać w ogóle kontaktu z kimkolwiek. I pamiętam, że zadzwoniłem chyba do żony. Do żony. I chyba jej zadałem takie pytanie, co się dzieje, co ja mam zrobić, o co chodzi, czemu tak to wygląda. Więc taki byłem naprawdę taki w ogóle w kropce, tak? To jakby tak nie wiedziałem, jak siebie ogarnąć, tak mi się wydaje, na tamten moment. Co ci odpowiedziała, jeśli to nie jest zbyt intymne pytanie? Nie pamiętam, co mi odpowiedziała. Ja tylko pamiętam to pytanie. A co mi odpowiedziała? Ja myślę, że ona zawsze była taka po mojej stronie taka, że wątpię, żeby kiedykolwiek powiedziała, że
a co mam ci powiedzieć, no jak dałeś ciała, no to dałeś ciała, no i tyle, rad sobie. No nie, ona zawsze była, wiesz, że będzie okej, że spokojnie i na takiej zasadzie. Dzień, w którym pierwszy raz poczułem się na boisku oszukany, niesprawiedliwie potraktowany. Nie przypominam sobie jakiejś takiej sytuacji, żeby tak się mocno poczuć oszukany. Nie, jakoś tak jak mi nie przychodzi do głowy. W porządku, miałeś dobrą karierę w takim razie. Nie, tylko tak może ominęły mnie te czasy, kiedy się trochę więcej działo. Nie, ale tak nie... Ale wiesz, nawet chodzi o czasy, to nawet nie ma w tym jakiegoś złego podtekstu. Aha. Może po prostu wydarzyło się na boisku coś takiego, gdzie no ewidentnie, nie wiem, nie uznano wam bramki. Albo straciłeś gola, którego być nie powinno. Nie, no myślę, że przed erą VAR było tego więcej, jakichś takich sytuacji, które można by było gdzieś tam ewentualnie skonfrontować. Ale naprawdę nie przypominam sobie jakieś tak żeby było aż na takim wysokim poziomie. Jak powiedzmy, przykładowo była taka sytuacja po tym z tą bramką, kiedy ten jak to się mówi, ten Eagle Eye czy coś tam, Goal Line Technology nie zadziałał. No to wtedy można się poczuć oszukanym w Premier League. Jak to było chyba Sheffield United z Aston Villą, coś takiego. Tuż po po wznowieniu, po COVID-zie. No to myślę, że tak, no nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek, tym bardziej właśnie od momentu, jak jest VAR, czy to Goal Line Technology, żeby czuć się jakoś tak oszukany. Dzień, kiedy pierwszy raz zabrakło mi profesjonalizmu. Pytam i spodziewam się, że nie otrzymam odpowiedzi. Nie. Powiem tak, że nawet jeżeli pozwoliłem sobie na coś grubszego, na dzień czy noc przed treningiem, to na tym treningu mimo wszystko cały czas starałem się jakby tam dać z siebie wszystko. Tak, miałem świadomość tego, że jak zawaliłem nockę, to na ten trening jakby muszę wyjść i muszę dać z siebie wszystko, a odpocznę sobie później. Więc myślę, że pod tym względem to raczej tak nie. Ale jak popatrzymy trochę inaczej i przez pryzmat profesjonalizmu, to myślę, że nieodpowiednim jakby sytuacją było to, że w ogóle tą nockę zawaliłem, no więc tak, może tak sobie. A patrząc przez pryzmat samego treningu i wyjścia na boisko, to myślę, że naprawdę jak już wychodzę na boisko, to staram się pracować rzetelnie. Dzień, kiedy podjąłem złą decyzję, powinienem pójść inną drogą. Ja się tak zastanawiałem. Kiedyś miałem taką, przechodząc do Arsenalu i byłem w takiej sytuacji, kiedy wiedziałem, że był klub w Championship, który chciał mnie wypożyczyć od razu po przejściu do Arsenalu. I to był Watford, czyli w sumie klub, jeżeli chodzi o ośrodek treningowy, sąsiadujący praktycznie z Arsenalem, więc i ja z tej opcji jakby nie skorzystałem. A sądzę, że to by było mimo wszystko lepszym rozwiązaniem niż pójście na trzeciego bramkarza i jakby takie bycie w klubie, a nie taka kontynuacja jakby grania i nabierania doświadczenia, tym bardziej w takiej lidze, jaką jest Championship, która mi się wydaje jest wręcz bardziej wymagająca niż Premier League, jeżeli chodzi o tą pozycję, więc sądzę, że wtedy można było podjąć lepszą decyzję, inną decyzję, co mogło mi by później, uważam, lepiej też funkcjonować na samym starcie mojej kariery w Arsenalu. Dzień, który chciałbym przeżyć na nowo. No to jest ten mecz z Portugalią, tak bym chciał. Już od te rzuty karne, chciałbym jeszcze raz bym je zrobił, no. A cwaniaczku, już byś wiedział, gdzie strzelają. No, znaczy powiedzmy, nie, ale myślę, że też bym się inaczej zachował, no. Kurczę, gdybym, wiesz, jest wiele takich sytuacji w życiu, tak jak się siedzi teraz i sobie pomyślisz i gdybym ja wiedział to, co wiem teraz, w sensie takiego podejścia do sytuacji i też mojego odbioru
tego, jak powinienem podchodzić przykładowo do rzutów karnych, jak się zachowywać, jak panować nad emocjami, jak je troszkę rozegrać. No to tak, no to bym chciał jeszcze raz to przeżyć. Nie wiem, czy byłby ten sam albo inny efekt, ale chciałbym sobie dać jeszcze raz taką jedną szansę, no. Siedzi to w tobie, co? Tyle lat minęło. Tak, no myślę, że kurczę, no słuchaj, no jak sobie myślę, wielu kibiców, wielu nas, no to jest tyle od strefy medalowej, tak, to tylko... Powiem ci więcej. No. Tyle od meczów w finale. Potem No to już, Walia. no powiedzmy, no ale... Zmęczona Walia. No dokładnie, ale kurczę, naprawdę, było tak blisko. No. Tak blisko. No. No to na koniec, to będzie ostatnie pytanie, na które wprowadziłeś mnie sam z siebie. Okej. W zasadzie, tą ostatnią odpowiedzią. Co byś powiedział sobie młodemu? Kurczę, żeby młody pracuj, nie patrz się na innych, pracuj. No, tak jak, w sumie myślę, bym powiedział to samo, co mi rodzice zawsze mówili. Żeby się na nikogo innego nie oglądać, nie patrzeć, żebyś pracował. Skup się na robocie i rób swoje. I myślę, że to samo bym. Zresztą już, nie wiem, jeżeli mojego syna można nazwać młodym Fabiańskim, no ale w sumie jest młodym Fabiańskim. I też są sytuacje, kiedy on się bardzo szybko irytuje, denerwuje. Ja go się pytam, czy się już poddajesz, czy chcesz dalej grać, pracować, no to on fajnie, tak, ale taki naburmuszony, taki dalej, gram dalej. No więc na pewno będzie to takie zdanie, które będę powtarzał i go dosyć często używał. Słuchaj, nie pozostaje mi nic innego, jak ci podziękować. Przyjemność. I mam nadzieję, że zabrałeś ze sobą niebieskie tejpy. Mam. Ale to jest przez to, że z San Marino gramy, bo oni mają te barwy. Nie, mam, nie no, ja wiem, nie no, mam nadzieję, że tam, wiesz, nie odlecę za bardzo, no. I że drużyna mi pomoże. Łukasz Fabiański, pierwszy gość mojego pierwszego razu drugiego sezonu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ślicznie. Dzięki.